Cześć, nazywamy się Tomasz i Adrianka. Wraz z naszym kamperem Benkiem, jego dziewczyną Ritą podróżujemy obecnie po Sardynii, poszukując przepięknie widokowych tras, ładniejszych jak zdjęcia na Instagramie, oraz nieziemskich darmowych spotów, z których jest bardzo ciężko wyjechać. I nie dlatego, że złapaliśmy gumę, czy nie zatankowaliśmy samochodu. Na naszym kanale też zobaczycie testy i polecajki kampingów lub wizyty w jakichś ciekawych restauracjach i smakowanie jakichś ciekawych dań. Jeżeli Adrianka nie gotuje, bo jak gotuje, to nie chodzi do restauracji. No dobra, słuchajcie, my się teraz już zbieramy. Ostatni rzut oka na tą miejscóweczkę, na tego spota, i my się zbieramy teraz do takiej miejscowości, w której rok wcześniej żeśmy nie mogli wjechać, bo nas nie wpuścili ze względu na ograniczenia znakowe, a teraz już po legalu chyba będziemy mogli pojechać. No i mamy wjazd do Santa Teresa w takich okolicznościach burzowych. Liczyliśmy na piękne słoneczko, ale no niestety nie zawsze ono jest. Szczerze, to zaraz musimy zobaczyć, kiedy się wypogodzi, bo już się mocno zrobiło nieciekawie na Sardynii, bardzo mocno. No niestety, słuchajcie, no rozpadało się, my będziemy przeczekiwać. Zatrzymaliśmy się pod Eurospin i zrobimy sobie najpierw śniadanko. Ja wam muszę coś powiedzieć. Żona mnie właśnie wysłała do sklepu, do włoskiego sklepu. Kup wędzone tofu. Będzie leżeć przy zwykłym tofu. A, i to wędzone tofu będzie leżeć przy zwykłym tofu. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Idziemy. Ogólnie, jak widzicie, nie stoję tu sam. Co prawda stoję brutalnie, bo chyba na 4 miejscach. No to faktycznie 4 miejsca żeśmy dzisiaj zajęli. O kurczę, to trochę lipa, to się zaraz przestawię. Dobra, idę się przestawić, bo jest za duży obciach. No, dobra, słuchajcie, już jest większa kultura, bo tylko 2 miejsca zajmuję, tak? No ale to powiem szczerze, że sam się zaśmiałem, jak walnąłem na 4, tak jak tu kolega, tak? No z jednej strony no nie ma tam krzyku i wrzasku, bo tak naprawdę jest dużo miejsc wolnego, no ale dobra, nieważne. Idziemy z misją zakupową. Ciekawie to, żeby było ciekawie, to wam powiem, że moja misja polega na kupieniu focacci, kupieniu tofu wędzonego, która leży obok tofu normalnego, i jeszcze jednej rzeczy, o której właśnie zapomniałem. Jedną rzecz żeśmy znaleźli, mieliśmy kupić focaccię. No to dobra, focaccię już mamy. Mam już 2 produkty, tak zwaną polpę pomidorową, którą znalazłem, focaccię, ale nie mogę znaleźć tego dla wegan, co jedzą weganie. Tu po prostu nie ma tego, a jak wrócę bez tego do Benka, to sami wiecie, jak to się skończy. No na wszelki wypadek walnę jeszcze 3 kółka, żeby zobaczyć, gdzie to jest. Słuchajcie, znalazłem, jest. Ale nie ma wędzonego, jest tylko to jedno. I teraz wziąć to jedno i miało być wędzone. Dobra, lepiej takie jak żadne. Misja zakończona sukcesem, możemy wracać do chałupy. Misja zakończona sukcesem, możemy wracać do domu, ale zobaczymy, bo to, że mi się wydaje, że misja zakończona sukcesem, to nie znaczy, że ona jest zakończona sukcesem. Może się okazać, że wszystko, co kupiłem, to źle kupiłem. Sami wiecie, jak to jest. Przyprowadziłem słońce i zakupy. I focaccia masz, no i... Ale ty przecież mówiłaś tak, tak? Ja jestem w szoku. Widziałaś? Nie no, powiem ci tak, musisz częściej chodzić z kamerą na zakupy. Udało Zazwyczaj, Chłopaki, udało się. Zazwyczaj jak wracasz, to nie masz nigdy w koszyku tego, o co cię prosiłam. Tak? No? Dzisiaj się starałem. Dzisiaj się I starałeś. nawet polpa, I pulpę. bo pisało polpa. Polpa pisało? Tak, to wziąłem to, co pisało polpa. Nie no. I słuchaj, ja dzisiaj na obiad jem kurczaka z drożna. No to idź kup. No i słuchajcie, jest akcja. Dziś gotuje Adrianka, więc wziąłem kamerę, bo jak sami wiecie, za często nie widzicie jej na kanale, jak gotuje. Częściej jemy w restauracjach. Znaczy po mojej minie chyba już widać, że jestem wkurzona, także nie wiem, może już nie brni w to. Ale co znaczy, że już nie wyszło? Dopiero masło dałaś.
To co, że Nie, to już... idź Że stąd. co już nie Nie, wyszło? idź stąd po prostu, bo już mnie zdenerwowałeś. Ja chciałem powiedzieć, Ty że... leniu jeden straszny. Ja chciałem powiedzieć, że... Jesteś leniem po Słyszysz? prostu. Ja nie jem tofu. Dlatego ja to gotuję. No, powiem Ci, że jak mi położysz tofu na talerz, to się źle skończy. Ja Ja ci- nikomu nie no będzie i po wtedy... co, no i po co w to brniesz? Nawet byś nie zauważył, że tu nie ma mięsa. No nie, ja zawsze będę wiedział, że jest mięso. Dobra, dobra, już. Mogę I, to I coś jeszcze będzie? Nie, to jest Czy to coś jest jeszcze śniadanie. będzie? Aha, czyli tak dałaś masło, położyłaś tofu i już? No, zobaczmy, co tu się dzieje teraz. Ta polpa teraz będzie wchodzić będzie polpa wchodzić na talerzyk, a tu mamy tak... Czy my będziemy mieli dzisiaj gości? Nie, ja to będę jadła dzisiaj jutro. No bo ja to tak myślę, że to jest dla nas na 4 dni. Raczej. Mamy tu jeszcze trochę zielonego. Tu się nam gotuje, zobaczcie. Ta pulpa. Ja mam nóż, to masz. Ta pulpa się gotuje. O, super, pięknie, Uważaj. pięknie się pulpa gotuje. I do tej pulpy jeszcze pójdzie ten zielone. I już wiecie, co Adrianka je. No to wszystko pójdzie na tą focaccię. Na tą focaccię. Ona tu wyłoży to focaccią, tak? Rozleję jajko. I to tak jak ciasto się potem kroi tak w poprzek na takie ten. No a zresztą zobaczycie finalnie. Okazało się, że Adrianka przewidziała danie wegańskie. No to nie wzięła mnie pod uwagę. To muszę znowu iść do sklepu po jakieś mięcho. Dobrze, że daleko nie mamy, prawda? Weźmiemy sobie jakieś pieczywko, kawałek pieczywka, no i kurczaczka. No i moja misja zakończyła się lasagnem, które zaraz zobaczycie za 9 euro, pieczywkiem za euro 65 i małymi kurczaczkami za 2,5 euro. Powtórzę, mogłam ja kamerę. Ja. Tak, i No. jeszcze włączyłem na wszelki wypadek, żeby się udało, bo nie zawsze udaje się Adriance To włączyć by też się kamerkę. wiele rzeczy nie udaje w Ale życiu. uwaga, ja I poszedłem nie wychodzi. po kurczaczka poszedłem i wróciłem, zobaczcie, 6 udek z rożna za 2,5 euro, ale to nic. Chciałam powiedzieć, że mam cię wolne. Ale zobaczcie, co tu się dzieje, słuchajcie, za 9 euro wjechała, słuchajcie, za 9 euro brytwanka lasagne. Ja jestem w szoku, naprawdę, ona jest jeszcze gorąca, to jest jeszcze gorące. A widzę, że Adrianka tutaj sobie też dogodziła prosem. No ładne to twoje proso, ładne. Proszę. Tak. Proszę. Nie jest to Ale danie, ty jesteś słuchajcie, chamski. nie jest to danie mięsne, A wczoraj? ale ładnie wygląda. Jesteś... Ta lasagna, którą kupiłem, ja ją podzieliłem na pół. Słuchajcie, 9 euro taka lasagna i to jest porcja naprawdę kopiata. To jest kopiata porcja, prawie cały talerz. Ona jest przepyszna, po prostu oni tutaj sera nie żałowali. Jest cała serowa. Najpierw pół, Później na rolki pójdziesz tak, chyba. pół jem solo, a pół z ketchupem, bo niestety lubię ketchup. Testujemy, że ja ją pierwszy raz w życiu jem, a już wiem, że jest przepyszna. Jest mega wypieczona. Mega wypieczona. No aż... Słuchajcie, to jest szczerze lasagna serowa. Serowa lasagna. Jest troszkę mięsa, ale tu po prostu jest sam żółty ser. Tona żółtego sera pomiędzy tymi płatami. Ale faktycznie lasagne z czystym sumieniem, taką z tego sklepu mogę polecić. Już wiem, że my chyba będziemy zamiast do restauracji to chodzić do tego sklepu po lasagne. Okazało się, że jednak pogoda się poprawiła i bardzo mega się cieszymy, więc będziemy mogli okolice zwiedzić Ritą. Ja zabieram się za odpinanie Rity, a Adrianka, że tak powiem,
szykuje bęka, żebyśmy mogli sobie pojeździć po okolicy. Przyjechaliśmy tutaj na plażyczkę, zobaczycie jaka jest idealna plaża, więc zobaczcie, to miasto naprawdę jest petarda. Przepiękną ma plażę, oczywiście do niej się bardzo trudno dostać, bo nie podjedziecie sobie tu kamperem niczym. Myśmy sobie tutaj na Beszczela wespół przyjechali, ale wiecie, jak się ma skuter, to się wszędzie nim wciśnie, prawda? No i teraz tutaj widokowo przepiękna, piaseczek jest idealny. No i powiem tak, nie ma glonów, nie ma ani jednego glona, tak to powiem, nie ma ani jednego glona i chętnie, jak jutro będziemy, to jeszcze tutaj drona puszczę z tej plaży, bo faktycznie jest idealna. Teraz jedziemy na kolejne, bo jak już jest zabawa w skuter, to możemy sobie jeździć po okolicy, a tutaj jest naprawdę piękna okolica. Ja się nie dziwię, że ten rejon jest zamknięty dla kamperów, ale on jest zamknięty, słuchajcie, do 30 września. Do 30 września jest zamknięte. Całe miasto, w ogóle nawet nie ma co podchodzić do miasta, gdzieś tam w okolicach. Jak macie, że tak powiem, rowery, elektryki, to czemu nie, bo miasteczko jest przepiękne. I zaraz jedziemy do mariny. Pojedziemy teraz zobaczyć, jak ten port jachtowy wygląda. Jak tu sobie pan znalazł, ten pan sobie dobrze tu miejsce wycyrklował. Powiem ci, że to nie głupie, żebyśmy tu spali. Podoba mi się ta miejscówka, bo ona będzie cicha, wiesz? Wow, fuck up. Dobra, czyli tu jest parking, na którym moglibyśmy spać. Przyjechaliśmy, jak widzicie, tam na sam koniec. My jesteśmy tutaj na samym końcu tej wyspy. Tu jest dużo ścieżek trekkingowych, żeby sobie pochodzić. Rądko na samym końcu jest takie do zawracania. I powiem wam, że ta miejscówka to jest totalny sztos. Totalny sztos. Oczywiście jakby było tu słońce, to by tu było przepiękne. Ja oczywiście bym dronem latał, a nam tu nawet tak delikatnie kropi deszczyk. Tam jest przecudna plażyczka. Piękna rajska plaża. Oczywiście wszędzie są takie bary, beach bary i taki szeszelowy klimacik, jak widzicie. Dobra, my teraz pojedziemy na te dwie plaże, które są tutaj po drodze. Już wam pokażę, o co chodzi. Pojedziemy na tą plażę, zobaczyć tą plażę, a potem tym wąskim mostkiem tu spróbujemy ten. Ja wiem, że tego nie będzie tak widać jak ten, bo to trzeba było z drona zobaczyć, ale zobaczycie, dlaczego to miejsce ma największy okupatos latem, jaki w ogóle istnieje. I finalnie jeszcze pojedziemy na tą plażę. Słuchajcie, misja zaliczona, kolejna misja udana, znaleźliśmy miejscówkę. Powiem szczerze, że mam nadzieję, że jeszcze będzie tam wolne, bo miejscóweczka jest naprawdę sztos. I jedziemy tam bardzo szybko. I jak będziemy mieli tam nocleg, to po prostu zobaczycie, epicka miejscówka, epicka, naprawdę spot warty tego wszystkiego. Z racji tego, niestety muszę wespę zapakować, bo normalnie to by pojechała Adrianka na tą miejscówkę i klepnęła tam wespę, ale niestety może innym razem. Teraz pakujemy wespę i jedziemy. Jesteśmy, ja już wam pokazuję, jak to wygląda. To jest ogólnie taki plac. Zatem wiadomo, nie wciśniecie się tutaj, bo tu jest od knajpy restauracja. A teraz zobaczcie, jak to wygląda. My już oczywiście jesteśmy tutaj przygotowani do biesiady. Biesiada polska tutaj będzie, w tej stronie. A tutaj już wam pokazuję,
jak wygląda to od tej strony. No, szczerze, miejscówka jest epicka. Ja już Wam cały czas będę powtarzał, ten rejon Sardynii jest jednym z piękniejszych rejonów Sardynii. On dla kamperów jest trudno dostępny i tu naprawdę trzeba się wygimnastykować albo po prostu trafić po sezonie. Dlaczego? Dlatego, że od 1 czerwca, słuchajcie, od 1 czerwca do ostatniego dnia września ten rejon ma po prostu zakaz wjazdu dla kamperów, czyli zobaczcie, że dopiero w październiku możemy tutaj przyjeżdżać w tą część Sardynii. Więc jeżeli byście chcieli tak naprawdę w sezonie to pyknąć, a jest co pyknąć, zobaczcie w ogóle jak to epicko wygląda. Tam my stoimy, te formacje skalne są no, obłędne. Sobie tędy tutaj pójdę i teraz jeszcze Wam tu pokażę, żeby nie było. Jeszcze do pełni szczęścia mamy tutaj plażę. Oprócz tych skał, to mamy tu pełnowymiarową, elegancką plażę i ona teraz jest dla nas. Więc w październiku, słuchajcie, ten cały rejon tutaj jest for free i wszystkie, można powiedzieć, zakazy nie obowiązują. Ale nie przyjeżdżajcie tutaj w sezonie, bo naprawdę obowiązują zakazy i można mandatem dostać. Ja to puszczam tutaj z drona Wam pokazać, jak to wygląda, bo wygląda naprawdę nieziemsko i epicko i powiem szczerze, niewiele nam się takich fajnych miejscóweczek przytrafiło jak ta. Wszystko na to wskazuje, że jutro będziemy się tu chilloutować, skutera odepniemy i pozdobywamy sobie okolice, a przy okazji nasi rodacy, którzy są obok nas, tym kamperkiem, też mają skuter. No kurczę, powiem Wam, że no bez skutera to nie ma jazdy. Naprawdę jest czas. No my sobie tu dzisiaj taką małą polską biesiadę porobimy, pogadamy sobie z naszymi, poopowiadamy, miejscówki sobie wymienimy.